Siemanko wszystkim, z tej strony Pizzu Motovlog. Dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat związany jakby z rozpoczęciem przygody motocyklowej. A nawiasem mówiąc, głównie chodzi o to, że osoby jeżdżące na skuterach są strasznie dyskryminowane, wręcz wyśmiewane przez innych ludzi. I jakby wszystkie ubrania, które wiążą się z bezpieczeństwem, również na skuterze, bo to jest również jednoślad, który jedzie z prędkością 45 na godzinę. No niestety przy takiej prędkości też można sobie sporo krzywdy narobić. Dlatego uważam, że noszenie ciuchów takich na przykład jak żółw, bądź zbroja, bądź nawet skóra i spodnie również skórzane, może nie stricte sportowe, ale które mają ochraniacze, powinny być. I teraz tak, znam osobę, która właśnie jeździła w zbroi i ktoś ją zaczął wyśmiewać, a moim zdaniem nie powinna i ta osoba, która wyśmiała, powinna się puknąć w łeb, bo nie robi się tego dla szpanu, żeby ładnie wyglądać, tylko po to, aby było bezpiecznie. I właśnie uważam, że jeżeli ktoś ma te 14 lat i zrobił kategorię AM i na przykład woli jeździć z skuterkiem jak na przykład 50 biegową, to tylko i wyłącznie jego wybór. Jeżeli nie lubi zmieniać biegów albo nie wie, jak się to robi, to kupuje skuter, tak? To logiczne. No i zacznijmy teraz jakby rozmowę na temat tego, dlaczego ludzie wyśmiewują. Śmieją się z ludzi, którzy jeżdżą właśnie na skuterkach i są dobrze ubrani. Nie wiem dlaczego, ale uważam, że to jest szczyt debilizmu, ze względu na to, że te ludzie robią to po to, aby być bezpieczni. No i ogólnie gardzę ludźmi, którzy się śmieją i którzy myślą, że na skuterze to człowiek jest bezpieczny i wcale ciuchów nie potrzebuje. No bo niestety, ale trzeba się liczyć z tym, że auto może wyjechać. Nawet my jesteśmy, dajmy na to, Bogu ducha winni, tak? No a niestety ktoś będzie nieuważny, wyjedzie nam, no i w tym momencie jest kraksa, tak? Dlatego uważam, że powinny być ciuchy, jakby nawet wręcz bym powiedział, tak jak kask, tak ciuchy motocyklowe powinny być w obowiązkowym jakby wyposażeniu każdego motocyklisty. A ze względu na właśnie to, że po prostu jest to bezpieczne, no nawet sam egzamin praktyczny, na samym egzaminie praktycznym na prawo jazdy teraz wprowadzili jakby przymus ochraniaczy na łokcie, kolana, wysokie buty na płaskiej podeszwie, no ze względu na to, że po prostu to nas chroni, tak? Kostka nam się nie przekręci na bok, jakby ścięgno Achillesa jest usztywnione, także myślę, że to akurat jest dobry krok i to samo powinny władze wprowadzić jakby do normalnej jazdy na ulicy bądź no w terenie, no to już wiadomo, oni tam nie mają wielkich praw, no bo nie jeździmy na drogach publicznych, tylko zazwyczaj na jakichś torach do tego przeznaczonych, także no tam to już kto chce się ubierać, ten się ubiera, ale myślę, że jeżeli chodzi o enduro, tam tym bardziej właśnie ludzie dbają o to, bo niestety, ale enduro jest bardziej niebezpieczne jak jazda chociażby po ulicy. No tam zazwyczaj jak ludzie jeżdżą, to jeżdżą wyczynowo, skaczą z górek, no tam jakby kontuzje kręgosłupa są bardziej prawdopodobne jak na ulicy. Także wracając jeszcze do tematu skuterków, jeżeli ktoś swoją pasję poczuł w wieku 14 lat i chce już jakby zacząć kształcić swoje umiejętności związane właśnie z jednośladami, to myślę, że na skuterku można się czegoś nauczyć i powinien jakby
dążyć do tego, a wszystkie osoby, które się śmieją z takiej osoby, powinny się puknąć w głowę i poszukać swojej pasji, bądź nie wiem, nie wiem, jeżeli ktoś nie ma żadnych aspiracji i nie chce być szczęśliwy w życiu i wystarczy mu siedzenie na kanapie, ewentualnie zwalenie konia, no to super, no to super, no to gratuluję, kurde, aspiracji, ale nie śmiejcie się, naprawdę nie śmiejcie się, bo to nie jest nic śmiesznego. Jazda na skuterku to jest właśnie bardzo fajna sprawa. Sam jak miałem te 15 lat, chciałem wsiąść na skuter, ale u mnie było parcie od mamy głównie, że się zabije i tak dalej, i tak dalej. No jednak to też jest niebezpieczeństwo, a w wieku 14 lat, no wiadomo, nie każdy myśli racjonalnie. Oczywiście nie mówię, że wszyscy, ale część osób, no niestety, ale ma nie po kolei w głowie i sobie tam poczyna różne niefajne historie związane właśnie z jazdą na skuterku. No i myślę, że to będzie tyle w temacie. No ogólnie powiedziałem, co na ten temat sądzę, jak to powinno wszystko wyglądać. I ja na przykład bardzo lubię śmigać sobie na moto. To bardzo odpręża i no, jest bardzo fajnie. No. Dużo nie będę mówił, no bo każdy wie, kto jeździ, z czym to się je. I jak się człowiek czuje, gdy na przykład nie jeździł tydzień, wsiądzie na motocykl, no i sobie zrobi nawet te 20 km, tak? No jest frajda niesamowita. Teraz już powoli nam się zaczyna robić ciepło. No mamy, dzisiaj jak wsiadałem do auta rano, było 1 stopień ciepła był, no i było dość nieprzyjemnie, a aktualnie jest około 10, także fajnie się jedzie. Troszeczkę wiatr wieje, pewnie będzie słychać na nagraniu, ale tragedii nie ma. Fajnie się jeździ, przyjemnie. No to myślę, że tyle w temacie. Zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Facebooka Bitsumoto, jak najbardziej do konwersacji niżej pod filmikiem, do lajkowania, subskrybowania. I pamiętajcie, że każda subskrypcja cieszy i to motywuje do tworzenia kolejnych filmików. I tak się nie spodziewałem, że tak szybko jakby wbiję te 130 subów. No cieszę się i mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Staram się wyciągać wnioski z tych łapek w dół, które tam nieraz były, jak nagrywałem ten filmik odnośnie interkomu. No tam światło było beznadziejne, to fakt, i nic nie było widać, także już staram się jakby tych błędów nie popełniać. No i co? No i tyle w temacie. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.